Witam was. Witamy Ciebie i Monik, witamy wszystkich, kochani, całą rodzinkę. Zapraszamy na bajeczki o śmiesznej, dziwnej i wymyślonej treści z soczkiem z gumi jagód. Zapraszają Was cała wioska Smerchów, gumisie z gumi jagodami, przede wszystkim Żbigek i Muchomorek. No, Kipiskiem. No przestań, Żbigek z Muchomorek z bajki, przestań, nie mi to przeszkadza, z bajki. Z mchu i paproci, no. Z mchu i paproci, sorry. A z mojej strony witam was Klaker, wszystkich serdecznie. Zaraz dostajesz kocie jedzenie, że jest Klakier. Nie, boś jeszcze nie wymieszała suchego do kotów. No wszystko. O, proszę. Jeszcze to, jeszcze tamto. Dobrze. Witamy Was 3 maja. W ten taki dzień dziwny. Aczkolwiek każdy dzień jest dziwny, a jak nie? Jest. I z wiadomościami był dziwny, i teraz jest dziwny. I z pogodą jest bardzo dziwny. Także już tu przyszły alerty. No nie wiem, co wam powiedzieć. Dzisiaj chcieliśmy wam przedstawić drugą taką ochronę. Są nimi kubity królewskie. Są to bransoletki, ale jest to bardzo stara, antyczna technologia. Pochodzi ze starożytnego Egiptu. Kubity są wykonane z czystej miedzi i mamy 3 rodzaje. Jedno pokryte złotem, drugie platyną, a trzecie z ruteną. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra. Kubity harmonizują naszą energię całego naszego ciała, dzięki czemu ta energia jest na jednakowym poziomie nasza, cały czas wyrównana, co jest bardzo ważne. Pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie, tam go znaleziono. Ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorbery. Wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola toksyjnego, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostaje zharmonizowane, ale również wzmocnione. Zauważono, że u ludzi, którzy tego używają, poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry w naszym organizmie. Również bardzo dobrze czyści nam tutaj wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe. Ponieważ kiedy tutaj znajdzie się jakieś zanieczyszczenie w naszej podświadomości i bardzo często blokuje nas przed życiem. Na przykład jeżeli mamy jakieś założone blokady. Kubit królewski zajmuje się oczyszczeniem tych wszystkich struktur. Wzmacnia nasze meridiany. Dlatego przepływ energii jest dużo, dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo często wzmacniają naszą intuicję, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakich rzeczy, prorocze sny, bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócone przez zanieczyszczone pole elektromagnetyczne, a także przez fale radiowe. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się go chciały uczepić, zostają zneutralizowane przez tą wirującą energię, czyli ten wir toksyjny. Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii, ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są zrobione na zasadzie świętej geometrii. Każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców.
Kubit królewski posiada częstotliwość 144 MHz. Jest to częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas wspomaga. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych energii oraz rośliny. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych, geopatycznych, a także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty, tego typu rzeczy. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, materializują się o wiele szybciej, bo on wzmacnia naszą energię. Co możemy potwierdzić, bo to działa niestety. Ja jestem żywym przykładem. Tak. No. I tutaj, a to, że się zetrze towarzystwem, to też mam dwukolorowy, ale widzicie, później z tej miedzi stało się takie lekko czarne, bo o co tu chodzi? Jeżeli organizm potrzebuje, to on sobie pobiera tyle, ile potrzebuje miedzi. Tak. Na tej zasadzie to działa. Dokładnie. Jak się... No, te kubity to naprawdę bardzo fajna sprawa. Odkąd żem go ubrał, tak ani razu nie zdjął z ręki. Ten na szyję to sobie na noc zdejmuję. Teraz też zdjąłem, żeby go pokazać lepiej. O, ja sobie przeniosłem te charmsy, jak się to prawidłowo nazywa, tutaj na to, na szyję. I tak to po prostu się ubiera na szyję. Tylko do spania tego się nie da w tym spać, bo to jest za twarde. Sztywne. To za dnia można sobie nosić, i tak to wygląda. Na szyję też bardzo fajna sprawa. Fajnie wzmacnia całą energię, wszystko dba, także czuję się świetnie z tym po prostu. Jak was, moi drodzy, interesują kubity, to macie w opisie link do nich, tam możecie sobie zerknąć. Nie zapomnijcie sobie o kodzie rabatowym, bo ten aż 30% wam zbiją. Nie jest tylko dla was tutaj dany, bo jak ktoś wchodzi taki, kto nie nas ogląda, no to musi płacić 30% więcej za to, a dla was specjalnie tutaj taką zniżkę jest zrobiona, że aż 30% wam tego daje i to macie tam na wszystko, czy na rękę, czy na szyję, czy na te zapinki, na wszystko tam macie 30% na to. Dobrze, tutaj mamy po prostu komputer. Jak widzicie, miernik kwiczy. Mamy kubit, który jest teraz zamknięty. Są ich 3 rodzaje. O, patrzcie, już tylko troszeczkę przyszedłem, nim już spada. Mamy ich 3 rodzaje, ponieważ no, ten jest pokryty tutaj złotem, ten jest platyną, a ten czarny jest rutenem pokryty. Także podkładamy go sobie tutaj. O, patrzcie, co się dzieje. O. Widzicie, jak promieniowanie spada? Cofamy, leci do góry. Patrzcie, co się dzieje. 0. Cofamy. Cyk. Podkładamy. Praktycznie ze 0, całkowicie zniwelowane. I to nie działa tak jak Faraday, bo ktoś mi napisał włóż blaszkę miedzianą. No przy blaszce miedzianej działałoby to jak Faraday, ale to nie jest Faraday, bo przecież to jest tylko zwykły okrężek tutaj, więc to praktycznie w ogóle nie powinno blokować tego promieniowania, a jednak blokuje je, bo to ma swoje energie, co wam pokazywałem ostatnio też na tym filmiku, gdzie pokazywałem wam też aurę właśnie tych kubitów. No i patrzcie, cyk. 0. A teraz go sobie rozepniemy. Tylko czekajcie, bo muszę jedną ręką sobie poradzić. To nie jest wcale takie proste, żeby on był otwarty. Tak, teraz go mamy otwarty. Podkładamy. Widzicie, jest otwarty. I tu jest jego energia bardzo mocno osłabiona. I kiedy on na przykład jest źle ze sobą złożony, to po prostu też nie będzie działać. Widzicie, co się dzieje? Teraz jest rozpięty i nie działa tak dobrze. Dlatego on tylko i wyłącznie jak jest zamknięty, dlatego taki problem był, żeby stworzyć to zapięcie idealne i też tyle czasu to trwało. O, widzicie, jaka jest różnica? Otwarty kubit już tak nie działa, tak jak działa zamknięty. Zamkniemy go z powrotem. To jest bardzo proste do zamknięcia, tylko nie jedną ręką. Jedną ręką już nie jest takie proste. Zamykamy go i proszę bardzo. Widzicie? Robi po prostu swoją robotę. O. Jak jest zamknięty, to tak działa. Także macie z otwartym i zamkniętym, żeby nie było, że nie pokazałem.
Dobra, oddaję głos do studia. Tak, tak. Studio smechowe. Albo TVN. Przestań. Co ty mi tu mówisz? Studio TVN nadaje. Nie ma. Wycofaj te słowa. Tu teraz kącik uśmiechu jest, a nie tam głupoty będziesz mówił. Kochanie, zawsze głupoty muszę gadać. Na świecie są dwa rodzaje ludzi. Ci, co zarabiają pieniądze i ci, co wydają. Powszechnie znani są pod nazwą mąż i żona. Ja, mąż zarabia, a żona wydaje. No ja. No a co? No taka jest prawda. No. Taka jest prawda. Jak tyś by mi coś przyniósł ze sklepu, to bym to musiała chyba wywalić. Niekiedy. No bo tak, na wszystko trzeba zwracać uwagę. Patrz, weź takie coś, przychodzisz do sklepu, chcesz coś kupić, obojętnie. Przypuśćmy stoisko, bo to w prywatnym się kupuje stoisko warzywnicze. I mówią ci proszę. Ja mówię, no zaraz. Ja muszę najpierw popatrzeć. Kontakt wzrokowy i czekam, czy mi to powie, weź to albo nie weź to. Na przykład już pani mi tam chciała dać to, co patrzyłam. Ja mówię, nie, ja tego dzisiaj nie biorę, bo mi się to nie podobało. Wiedziałam, że to będzie może nie wypał. Jak sobie to zobaczyłam, bo takie pogniecione były, że nie. A zawsze biorę, no ale niestety. Tak. Musi być ten kontakt wzrokowy i to przekonanie, że to będzie dobre. Tak jest bynajmniej u mnie. A jak wy tam robicie, to nie wiem, ale... Nic nie idzie, no ale składy też warto przeczytać, nie? No oczywiście. Chyba ciężko, nie? No oczywiście. No ale Składy... na truskawkach składu nie przeczytasz. Ale jak przyszłam do domu, to zmierzyłam i o dziwo, na zielono było i nie było dużo. To o dziwo, to mnie zdziwiło. No, to rzadkość. No. Mąż na łożu śmierci wyznaje żonie swój życiowy sekret. Przez 20 lat cię zdradzałem. A ty myślisz, że ja bym cię tak bez powodu otruła? No to jeszcze jeden. Mąż przychodzi do domu i siada na kibelku. Tymczasem żona krząta się po mieszkaniu i słyszy, że z kibla dochodzą jakieś postękiwania. Myśli sobie, zrobię mężowi kawał i zgaszę światło. Gdy to już zrobiła, z kibla słychać krzyk. O Boże, ratunku! Przerażona otwiera drzwi, zapala światło. A mąż mówi, myślałem już, że mi oczy pękły z wysiłku. O Boże. Ja ci dzisiaj puszczę kurs mowy po śląsku. One po śląsku i zaczynamy chłowadis. Po śląsku by to było kajleciecz. Mam nawija łopierona. Czekajcie, bo to będzie dobrze. Dzikie rządze, pierońsko chcica. Nie kłam, kochanie, nazywałby się nie ciulej Franco. Déjà vu nazywałby się Józef, to już Kaś widział. Mission Impossible nazywałby się Szwagier, to jest ciężka sprawa. Zapach kobiety brzmiałby jak woniu baba. Silent Hill, Sosnowiec. Czekajcie, lecimy dalej. Batman, hop, Luftmysza. Leon zawodowiec byłby Leo Fachman. W pustyni, w puszy, w piochu, a w krzokach.
niezwykła podróż. Utopek Dubnorajza. Tramwaj zwany pożądaniem. Rozochocona mana. Kurwa, to chyba tak. Dobre, złe i brzydki. Tym gryfny, tym boc, tym szpetny. Potwory i spółka. Byłoby beboki i kamraty. Gdzie jest Nemo? Kaje ta ryba? Sala samobójców. Izba zdechloków. Zdechloków. Dirty Dancing nazywałby się Byście brał? I tak teraz to, co mi się najbardziej spodobało. Wzgórza mają oczy. Hołdy mają ślipia. Jestem Bogiem, byłby Jorzek je Pań Buczek i czas apokalipsy Geburstagu Tyściowej. No. I patrzcie, to nie jest powiązanie między wszystkim, jak to nie jest powiązane. Wczoraj to dostałam dosłownie od Magdy Zabrza. Pozdrawiam, Magdo, od ciebie z Julką. Poważnie. Właśnie. Wczoraj to dostałam i ja to już znałam. Ale normalnie to jest niemożliwe. Ja się śmieję z tego, jak mogą rzeczy być powiązane. Naprawdę. I to jest właśnie to wszystko, co to się ze sobą taka wiąże. No. Tak samo jest z intuicją. Ja coś, telepatią, sorry, intuicja swoją drogą, ale telepatia. Ja coś sobie pomyślę, a tata tu mówi głośno. No normalnie to mnie rozwala, nie? No. Ja to koledze puściłem wczoraj, go do kurde, ja takich słów jeszcze na oczy nie słyszę. Na oczy nie. Na oczy nie musiał słyszeć. Tego się nie dokonał nikt. Ja pierwszy raz słyszę takie coś. O. Dzisiaj wam przekażę przekaz od Izabeli i jest to przekaz od przedwiecznych. I tu jest po kolei napisane, jak to zrobiła, dlatego nie wiem czemu, ale tak miałam do wyboru tam 2 czy 3 tematy, ale wybrałam ten. Nie wiem, nie słuchając go, nie przesłuchując go w całości, tak powiem. Pociągło mnie do tego. Widocznie tak miało być. Nie wiem. I będę mówiła słowami autorki. Nie? To nie są moje słowa, to są słowa wszystko autorki. Tarot by Izabela. Dalsze informacje będą wiadomością od przedwiecznych. Jeśli chodzi o wiadomości od przedwiecznych, tak naprawdę nie wiadomo, kiedy nadejdzie czas na następny, ponieważ nie robię ich sama. Robię je z moją przyjaciółką Anną. A kiedy poczujemy to silne uczucie, teraz czas na przesłanie. Czyli mówią, że teraz jest czas na przesłanie. Wtedy spotykamy się i próbujemy nawiązać kontakt z przedwiecznymi, aby zobaczyć, co mają do powiedzenia. Spotkaliśmy się 16 kwietnia, ponieważ obydwie poczuliśmy, że nadszedł czas na channeling. Skontaktowaliśmy się z przedwiecznymi i otrzymaliśmy wiadomość. Mam tutaj wiadomość i wkrótce ją wam wszystkim przeczytam. To jest część 6. A kiedy spotykamy się, aby otrzymać przesłania, to połączone energie Anny i mojej przyciągają określoną częstotliwość i pewne istoty. I chcą dać słowo ostrzeżenia, ponieważ jest to channeling, który wykonujemy i staramy się kontaktować z istotami ze świata duchów. I nie należy się tym bawić. Bardzo dobrze jest mieć w tym pewne doświadczenie, wiedzieć, co się robi, ale nie channelować czegoś, co może być dla ciebie szkodliwe, a czego pozbycie się może być dość problematyczne. Ale odkąd Anna i ja robiliśmy to przez wiele, wiele lat, to istnieje wiele środków ostrożności i rzeczy, które musimy zrobić przed channelingiem, aby mieć pewność, że nie spotkamy się
z czymś, co mogłoby być szkodliwe. Nie ma się czym bawić, czyli światem duchów. Jest tam wiele istot, zarówno dobrych, jak i szkodliwych, więc nie przyciągaj czegoś, co nie jest dla ciebie miłe. A kiedy wykonujemy channeling do przekazywania tych wiadomości, używam wahadeł. Użyłam tego i jest to wahadło z kryształu kwarcu. Siedzimy naprzeciw siebie i Anna robi notatki. Potem mam jakąś tablicę z kilkoma literami. Kiedy nawiążemy kontakt, wówczas wahadło to zaczyna się poruszać w różnych kierunkach. Czasami się zatrzymuje, zmienia kierunek, porusza się do tyłu i do przodu, dookoła. Dotyka różnych liter, a te litery stają się słowami i zdaniami. Czasem też to widzę. Może to być scenariusz czegoś, tego, co chcą nam pokazać. Potem staram się opisać najlepiej, jak potrafię. Ale tak czy inaczej jest to wiadomość ze świata duchów, a duchy nie żyją w naszym świecie, w świecie ludzi, w naszym wymiarze. Wszystko, co pochodzi ze świata duchów poprzez channeling lub inne środki wykorzystywane przez ludzi do otrzymywania przesłania. Zawsze trzeba to traktować z przymrużeniem oka. Jeśli rezonuje z tobą, możesz tego posłuchać. Jeśli nie, to nie. Należy nadal żyć własnym życiem jako człowiek i nie zagubić się w niektórych duchowych wymiarach. Czas zawsze pokaże, czy wiadomość, która przyszła w przekazie lub czym innym, czy ta wiadomość jest wiarygodna, czy nie. Ale interesujące mogłoby być również usłyszenie, co wynikło z tej sesji channelingu. Zacznijmy zatem wiadomość. Zobaczmy, co mieli do przekazania. 16 kwietnia 2025 roku został on transmitowany tego dnia, ale dopiero teraz miałam czas, żeby nakręcić z tego film. Witamy ponownie, drodzy przyjaciele. Pozdrawiają cię przedwiecznie. Światło w tobie uniemożliwia demonom ciemności realizację ich planów zniszczenia całego życia na tej planecie, zanim same zostaną wyeliminowane na całą wieczność. Wy, którzy zajmujecie się uzdrawianiem i obroną życia, macie bardzo ważne zadanie. Walczy z siłami skrajnego zła i ciemności. Bez waszego wsparcia nasza praca trwałaby znacznie dłużej i istniałoby większe ryzyko, że wasza planeta stanie się opuszczonym i pozbawionym życia miejscem. Drodzy wojownicy światła i prawdy, zachowajcie, nie poddajcie się. Nie jesteś sam w swojej walce. Siły zła ulegają rozpuszczeniu, a ich ostateczna eliminacja i zniszczenie nie jest dalekie. Nadal istnieją skupiska zła skupione w różnych miejscach na ziemi, gdzie te nikczemne siły mogą nadal wyrządzać szkody, ale głowy hydry są całkowicie usuwane, a bezgłowe szyje zapieczętowane niebiańskim ogniem, tak że głowy nie mogą odrosnąć. Jeśli odetniesz głowę kurczakowi, jego bezgłowe ciało będzie nadal mogło się poruszać i tańczyć, nawet jeśli kurczak będzie martwy. Te ostatnie śmiercionośne rzuty zła, niczym kopanie bezgłowego kurczaka, nadal można interpretować jako pozostające zło. Jesteśmy przedwiecznymi i zebraliśmy siły ze wszystkich zakątków wszechświata. Ostateczna bitwa odbędzie się na twojej planecie i wokół niej. Wysokość, długość i głębokość są barierami tego świata. Jest o wiele więcej wymiarów niż te 3.
Bariery, które zostały ustanowione, abyście nie mogli dostrzec i doświadczyć większej liczby wymiarów wszechświata, zostaną delikatnie usunięte. Kiedy to nastąpi, będziesz mógł łatwo doświadczyć wszystkimi zmysłami tego, co w rzeczywistości cię otacza. Częstotliwości zostaną podniesione, tak, że wyższe wymiary staną się widoczne. Wiele osób, które nie potrafią sobie wyobrazić niczego innego niż wymiary wysokości, szerokości, głębokości, może bardzo się przestraszyć, gdy te bariery uniemożliwiające postrzeganie większej liczby wymiarów niż te 3 zostaną usunięte. Cały ich system wierzeń i światopogląd szybko się załamią i mogą stać się doświadczeniem szoku, ponieważ nie da się przed tym ukryć. Uruchomiona zostanie maszyna częstotliwości, zbudowana przez nieskończone inteligentne formy życia z wielu systemów gwiezdnych. Zadaniem tej maszyny częstotliwości jest wyeliminowanie wszystkich, którzy nie mają duszy i są sługami zła. Kiedy zostanie uruchomiona, zobaczysz to, jak bardzo jasne światło nad twoją planetą. Wielu z was ma poczucie, że nie pasuje tu. Możesz być postrzegany przez otoczenie jako dziwny, a nawet szalony. Nie pozwoliliście temu światu połknąć waszych suwerennych dusz. Być może nie widzisz wyraźnie, co się naprawdę dzieje, ale dręczące uczucie w tobie mówi ci, że sprawy nie są takie, jakie je przedstawiało twoje otoczenie. Twoja intuicja zostanie wzmocniona i podniesiona na duchu, a dręczące cię uczucie na dobre i na złe w krótkim czasie otrzyma jasne, szybkie i niezawodne potwierdzenie. To z kolei będzie ci bardzo pomocne podczas krótkiego okresu chaosu, zanim całe zło zostanie usunięte na dobre. Nadchodzą wielkie burze na niebie, potężne zjawiska świetne i imponujące formacje chmur będą widoczne na całym świecie. W powietrzu będzie czuć niezwykłe napięcie elektryczne. Nie bój się, nie bój się. Kiedy ta duża i potężna maszyna pozaziemska zostaje aktywowana, wytwarza pewne częstotliwości i energię, które mogą wpływać na systemy pogodowe. Wtedy rozpocznie się wielkie oczyszczanie, prowadzące do całkowitej eliminacji zła i pasożytniczych istot, które pozostają na waszej planecie, pod nią i wokół niej. Bądźcie silni i nie poddawajcie się w walce o sprawiedliwość, nawet jeśli zmęczenie czasami będzie dominujące. Nie poddawajcie się. Znajdź chwilę odpoczynku i regeneracji w czystym i naturalnym środowisku. Rób często takie przerwy, nawet jeśli mogą być krótkie. Jesteś tak blisko mety, aby móc doświadczyć zwycięstwa w tej wielkiej o wszechświat i całe życie. Błogosławieństwa, które na ciebie czekają, są tak wielkie i możesz mieć trudności ze zrozumieniem i dostrzeżeniem ich ze względu na częstotliwości i energię, w których obecnie żyjesz. Nie bój się zmian. Łatwo jest bać się nieznanego, mimo że nieznane przynosi nieskończoną radość i błogosławieństwa. Byłeś pod presją i programowany, abyś wierzył, że życie i wszystko wokół ciebie powinno być przeżywane i postrzegane w określony sposób. Ta iluzja rozpłynie się. Będziesz mógł zobaczyć rzeczywistość poza wszystkimi przeszkodami,
które cię otaczają. Nie pozwól, aby ten świat i wszystkie wiadomości, które są na ciebie narzucane, rozpraszały cię. Słuchaj ich, ale nie słuchaj. Drodzy przyjaciele, zostaliście odcięci od prawdy. Ślepy i głuchy, ale to nie twoja wina. Zło trzymało was wszystkich w mocnym uścisku. W miarę jak światło się rozprzestrzenia, twoje oczy i uszy otwierają się na prawdę, inne niż te, do których jesteś przyzwyczajony. Nadchodzi wielka burza i nic jej nie powstrzyma. Symboliczna burza wiatru, wody i ognia, która głęboko oczyści resztki brudu i zła. Czas się odwrócił. Jedź coraz szybciej, inaczej nikt by nie przeżył. Pragniemy przekazać wam wszystkim nadzieję na przyszłość. Nowy świat dobroci, wibrujący najwyższymi energiami miłości. Rozumiemy, że czekacie i zadajecie pytania. Kiedy to nastąpi? Nie patrz ślepo na kiedy. Czas, w którym się znajdujesz, można opisać jak kobietę w ciąży pod koniec ciąży. Są już wszystkie oznaki, że wkrótce się urodzi dziecko. Duży brzuch, kopnięcia, skurcze i tym podobnie. Jesteś na końcu ostatniego trymestru symbolicznej ciąży. Wiesz, że narodziny dziecka są bliskie, ale nie możesz mieć pewności, kiedy to dziecko ujrzy światło dzienne. Po stosunkowo krótkim czasie bólów porodowych nadchodzą błogosławieństwa nowego życia. My, starożytni, pozdrawiamy was wszystkich. Niech napełni was ufnością, pokojem i energią miłości. Twoi przyjaciele starożytni. Czas pokaże, czy te słowa są prawdziwe, czy nie. I z tym was zostawiam do przemyślenia. Ale może tyle czasu po robocie. W końcu No. Ładnie. I teraz przechodzimy do drugiej części bajek, szalonych bajek, które was wezmą w świat fantazji. Oto moje dwie kombinacje superfood. Liść moringa, Alswell plus olej CBD z konopi Roseno Farm z dzikiej pomarańczy o pełnym spektrum działania. Zarówno konopie, jak i moringa są znane jako pożywienie. Moringa oleifera to pełnowartościowy pokarm bogaty w witaminy, minerały i aminokwasy. Zawiera ponad 90 składników odżywczych, w tym 47 przeciwutleniaczy, 25 witamin i minerałów oraz wszystkich 9 niezbędnych aminokwasów. Jej liście, kwiaty, nasiona i prawie wszystkie części są jadalne i mają ogromne właściwości lecznicze, w tym przeciwcukrzycowe, przeciwnowotworowe, przeciwwrzodowe, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i przeciwutleniające. Moringa może prowadzić do umiarkowanego obniżenia poziomu cukru i cholesterolu we krwi oraz chronić przed toksycznością arsenu. Proszek moringa zawiera jedną z najwyższych stężeń białka roślinnego w królestwie roślin. Liście moringi zawierają więcej witaminy A niż marchew, więcej witaminy C niż pomarańcze, więcej żelaza niż szpinak, więcej wapnia niż mleko i więcej potasu niż banany, co czyni je odżywczym pożywieniem. Dlaczego moringa jest idealną elektrownią przeciwutleniaczy i naturalnym wzmacniaczem energii? I tutaj jest link, ale to już w języku angielskim. Wszystko w porządku. Organiczny liść moringa. Brązowe plamy na twarzy to uwięzione metale ciężkie w skórze. Kwas fulwowy
usuwa metale ciężkie z organizmu. Pomaga w tym także mój szprej i szprej z glutationem. Kwas fulwowy i huminowy energetyzują komórki i równoważą organizm oraz pH, a także pomagają kapsułkować wirusy i wyciągnąć je z organizmu. Badanie przeprowadzone na PubMed okazuje się, jak skuteczny jest on w przypadku wirusów retro i zarażania wszelkich wirusów i stanowi kluczowy element każdego leczenia mającego na celu hamowanie chorób oraz leczenie i powstrzymywanie bakterii. Te dwa kwasy usuwają większość form zanieczyszczeń, toksyczne chemikalia, sierść zwierząt domowych, pyłki, pleśnie i inne szkodliwe chemikalia. Detoksykacja toksyn jelitowych, smoły, płytki śluzowej, tworzyw sztucznych, środków owadobójczych, związków nieorganicznych, biofilmu pasożytów, metali ciężkich, tworzyw sztucznych lub jelit. Stwardniały gruz jest silnym środkiem rozpuszczającym, gdy jest przyjmowany wewnętrznie w przypadku szczawianów wapnia i innych toksycznych nagromadzeń, które wszyscy mamy, a które często niosą dodatni ładunek elektryczny, co czyni je jonami dodatnimi. Wysoki poziom jonów dodatnich w środowisku może prowadzić do wielu dolegliwości. Ujemny ładunek humusów wiąże te szkodliwe substancje, działając jak magnes, jednocześnie chroniąc i naprawiając uszkodzenia i stany zapalne wywołane przez wolne rodniki. Niezwykły dla detoksykacji jelit, ale dla całego organizmu jako związek fulwowy, jako zdolność do przekraczania bariery krew-mózg i przemieszczania się przez krew, a tym samym do wszystkich części ciała. No to są badania kwasu fulwowego. Majestatyczni strażnicy od San Clemente, Kalifornia. Majestatyczni strażnicy naszych świętych wód i zwierzęcy sojusznicy z gwiazd emitują dźwięk o częstotliwości 180 000 cykli na sekundę. Nie jest to słyszalne dla naszych ludzkich uszu, poza dźwiękiem sonaru emitowanym przez wodę. Chodzi tu o delfiny. Częstotliwość dźwięku jest tak wysoka, że może natychmiastowo nawiązać kontakt z gwiazdami, otwierając i równoważąc system czakry oraz aktywując uśpione centra telepatyczne. Częstotliwość ich sonaru odtwarza wrażenia, o których donosiło wiele osób, powodujące natychmiastową zmianę życia podczas pływania w obecności delfina. Najbardziej inteligentna forma życia, jaka istnieje na Ziemi, ta częstotliwość dźwięku może przywrócić pamięć o naszym gwiezdnym pochodzeniu i jasność, której potrzebujemy, aby iść naprzód w naszym życiu. Delfin uczy sztuki bycia w chwili obecnej, bez żalu za przeszłość lub strachu przed przyszłością. Ich częstotliwość zastępuje zmartwienia i wątpliwości uczuciami radości i świętowania. Od Earth Seeders, czyli od Cosmic Light Force. No to pokażę takiego delfinka. Co kiedyś było pokazane, kiedyś widziałam w programie jakimś na YouTubie, że nawet, że tak powiem, był zamach na te delfiny. Na brzegu pełno leżało martwych delfinów. No i teraz można sobie pomyśleć dlaczego. Połączyć znowu fakty, które się zazębiają. No. No niestety. Zresztą te filmy z tymi delfinami, to jak wszystko, to jest fascynujące i ciekawe. Wiadomość od Laury Abolli. Czy życie jest darem, czy testem?
Marzenie czy koszmar? Miejsce docelowe czy rytuał przejścia? Głębokie pytania do przemyślenia. Zawsze wierzyłam, że życie jest cudownym darem, niesamowitą podróżą, eksploracji i odkrywania siebie, co oczywiście jest prawdą, ale ostatnio skłaniam się bardziej ku myśli, że to bardziej test i to trudny. W poszukiwaniu prawdy zdałam sobie sprawę, że życie, jakie obecnie doświadczamy, jest coraz trudniejsze z powodu złych mocy, które kontrolują nasze postrzeganie rzeczywistości. Wszystko, co robię, ma na celu poszerzenie tej świadomości wśród innych, abyśmy mogli odrzucić ich dystopijne plany i zacząć wyobrażać sobie i tworzyć lepszą rzeczywistość dla siebie. To pozostaje moim celem. Ostatnio jednak pochłonęła mnie myśl, że być może życie fizyczne jest po prostu skomplikowanym rytuałem przejścia do czegoś lepszego. Może to po prostu jest moralny, nieustanny egzamin naszych priorytetów, naszych zasad i cnót lub ich braku. Czy dlatego zło zwabiło nas na niemoralną ścieżkę, materialistyczne istnienie, hedonistyczny styl życia, zachowania pozbawione cnót, ponieważ chcą, żebyśmy oblali test wiecznie w szkole, niezdolni do ukończenia szkoły, niezdolni do przejścia do tego, co nastąpi później, co biorąc pod uwagę surowość kryteriów akceptacji, musi być naprawdę niesamowite. To, co nazywamy niebem. Och, czekaj, to jest to. To musi być to, co uważamy za niebo. Nagle wszystko nabiera sensu z innej perspektywy. Co jeśli zniszczenie moralnej tkanki ludzkości polegałoby na trzymaniu nas w pułapce ograniczonej, trójwymiarowej rzeczywistości fizycznej, na ciągłym i ciągłym niepowodzeniu w przejściu do wyższych sfer istnienia? To byłoby czyste zło, ale z drugiej strony, kto naprawdę kontroluje ten świat? A co jeśli dzięki jakiemuś cudownemu zbiegowi okoliczności ludzkość w końcu zaczynała to wszystko rozgryzać i miała doświadczyć przebudzenia, transformacji, ostatecznego zrozumienia tego, co jest potrzebne, aby zdać test? Co jeśli ludzkość miałaby ukończyć szkołę? Co zło mogłoby zrobić w swojej desperackiej próbie powstrzymania naszego w niebo wstąpienia? Próbowaliby przejąć naszą duszę, odłączając nas od boskości, łącząc nas z technologią, przesyłając naszą świadomość do chmury, kradnąc nasze człowieczeństwo i tworząc technologiczny, postludzki, dystopijny koszmar. To właśnie robi zło. To właśnie robi zło. Życie może być próbą lub darem, albo jednym i drugim. Czy tak czy inaczej. Jest ono dziełem Boga i jesteśmy tu z jakiegoś powodu. Tym powodem nie jest to, abyśmy przestali być tym, kim jesteśmy, lecz abyśmy stali się najlepszą wersją nas samych, abyśmy mogli wznieść się na wyżyny. Brońmy Bożego stworzenia za wszelką cenę. Ja osobiście odmawiam należenia do pokolenia ludzi, którzy poświęcili daną im przez Boga duszę w zamian za syntetyczną nieśmiertelność. Od Laury Abolli. To było piękne zakończenie. Tak jak widzimy, wszystko się zmienia i musimy za tym wszystkim nadążyć po prostu. Wybudzić siebie, uwierzyć w siebie, w naszą moc, bo mamy naprawdę moc. Nie jako jednostka, ale jako zjednoczeni. Jako jednostka też, ale w innym sensie. No, tak to jest. Dobrze, to dziękuję Ci. Dziękuję. Uśmiechajmy się do siebie. Bądźmy życzliwi dla siebie przede wszystkim. Bo uczucie zazdrości tutaj nic nie da. No w ogóle znając uczucie zazdrości, w tym na przykład czy nienawiści, czy
nie wiem. To nie o to chodzi. Tak. W tym teście na człowieczeństwo. Dokładnie. No wszystkich nas czeka to samo. A czy tam wszyscy dojdą, to jest druga sprawa. O, otóż to. No. Tak. Bo jeżeli my będziemy wytwarzać takie emocje złe, właśnie tak jak zazdrość, zawiść, bo one są obce. Tak. Dla mnie, nie wiem, czy ktoś ma, tak jak już mówiłam, hulajnogę czy rower, a co mnie to obchodzi? Czy ktoś ma jakieś auto za ileś milionów, co mnie to obchodzi? Ja w ogóle nie chcę o tym wiedzieć. Do mnie się liczy wnętrze człowieka. Kim ty, człowieku, jesteś? Tak. Bo No, to możesz się być tak- najgorszą formą zła, możesz być i mieć tam jakieś coś, co mnie nie obchodzi. No to się wpaja ludziom niestety cały czas takie rzeczy. No. Korupcja w dzisiejszym świecie wzięła górę niestety wszędzie. Tak. Otóż to. Dobrze. No to dziękujemy wam bardzo. Dziękuję. Zostawcie komentarz, palec do góry, będzie nam milutko. No i życzymy wszystkim miłego dzionka. Oczywiście życzymy miłego dzionka. Jednoczcie się, kochani. I kochamy was. Róbcie to samo. Pa, pa. Pa. A.